Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj temat o tym, o czym można rozmawiać, o czym nie można rozmawiać z czatem GPT, ewentualnie jak wykorzystać czata GPT, czy ogólnie modele LLM do tego, żeby nas wspierały jako testerów, a jednocześnie, żeby obcym firmom, tym, którzy operują tymi narzędziami, którzy są ich właścicielami, nie zdradzać naszych rzeczy projektowych, nie zdradzać naszych informacji projektowych, których nie powinniśmy zdradzać i czasami podpisujemy dokumenty, że nie możemy ich zdradzać. Dzisiaj zajmę się, bo temat wydaje się obszerny, zajmę się częścią bardziej związaną z dokumentacją. Od razu zapowiem dwa następne odcinki z tej serii. Za tydzień Jędrek Kwapiński opowie o tym, jak to technicznie zrobić, tak żeby czat albo się nie uczył na naszych promptach i na tym, co dla nas generuje, albo też zapominał, nawet jeżeli coś mu wrzucimy. I temat, tak jak powiedziałem, wydaje się obszerny, więc dzisiaj skupię się na części dokumentacyjnej, czyli jak korzystać z czata GPT do generowania dokumentacji czy fragmentów dokumentacji testowej, a taką częścią bardziej techniczną, związaną z automatyzacją, którą już częściowo poruszałem, zajmę się pewnie za 2 tygodnie. Także przede wszystkim podstawowy problem jest taki, że czat GPT może, czy być może korzystać z danych, które wrzucamy do uczenia się. To powiedzmy jeszcze jest pół biedy, ale tak na dobrą sprawę wiele instytucji nie może dopuścić do tego, że informacje, które są wewnętrzne, wewnątrzorganizacyjne, wychodzą poza ramy sieci w tej korporacyjnej. Wobec tego wrzucanie dokumentów, wrzucanie wymagań, wrzucanie dokumentów projektowych, planów projektów i tego typu rzeczy raczej nie wchodzi w grę. Ale czy ChatGPT nam się nie przyda, czy narzędzia sztucznej inteligencji nam się nie przydadzą? No, w pewnym mierze się przydadzą, bo na przykład, tak jak z danymi testowymi, nie wolno korzystać z rzeczywistych danych klientów do testowania. Jest to sprzeczne z RODO, ale przecież testujemy. Jak testujemy? Wkładając sztuczne dane. Wobec tego możecie próbować wykorzystać czata GPT czy tego typu narzędzia, nie wkładając tam konkretnych danych projektowych, tylko takie dane bardziej ogólne. W ogólności rzeczywiście to jest tak, że modele LLM, one zostały nauczone na internecie. Tak? W internecie zasadniczo nie powinno być informacji, które są tajne, które są organizacyjne wewnątrz, które są bardzo konkretne, dotyczące takich konkretnych projektów czy konkretnych danych testowych, konkretnych wymagań. Tego w internecie raczej nie znajdziecie. No, chyba że dla projektów publicznych, tak, typu ZUS, tam e-zdrowie i tego typu projektów. Ale projekty wasze własne, czy dokumenty wasze własne projektowe nie są dostępne w internecie, wobec tego modele LLM nie zostały na nich nauczone. Więc co możemy zrobić? No, przede wszystkim im bardziej ogólne pytanie zadamy, im bardziej ogólną wiedzę chcemy uzyskać, tym łatwiej, tym lepiej czatowi GPT to idzie. Im bardziej szczegółowe informacje, bardziej szczegółowe skrypty, bardziej szczegółowe dane chcemy wyciągnąć z czata GPT, tym gorzej to mu idzie. I to jest fakt, to jest kwestia halucynowania, to jest kwestia pewnych faktów, które on potrafi pomyśleć. Więc co możemy zrobić my jako testerzy? Na przykład, jeżeli potrzebujecie dokumenty ogólne typu powiedzmy polityka testów, czy typu strategia testowania, to można spokojnie poprosić czata GPT o wygenerowanie takich dokumentów. Zaraz pokażę, jak to wychodzi. Na początek, dla przypomnienia, co to jest polityka testów i co to jest strategia czy plan testów. Tutaj widzicie politykę testową, tak, cele, zakres testowania, proces testowania i tak dalej. Omówiłem o tym na jednym ze swoich live'ów. I
potrzebujemy taką politykę testowania dla konkretnej organizacji. Wiadomo, dla konkretnej organizacji jej nie dostaniemy, ale co się stanie, jak zapytamy ChatGPT, czy poprosimy o to, żeby wygenerował. Tutaj wygenerowałem taką politykę testowania. Tutaj widzicie prompt, prepare software test policy for small testing company. Tak, a naszym jesteśmy małą firmą testującą i potrzebujemy, żeby dokument był zgodny z ISO 29119, czyli przepisałem Ctrl-C, Ctrl-V ze spisu treści ISO 29119, tak, 6.2 test policy. Akurat tak było w standardzie, więc tak mi się skopiowało, overview i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Przy okazji piszę, czy mówię do czata GPT po angielsku, bo to już kiedyś ustaliliśmy, że po angielsku niestety działa to dużo lepiej. I co dostałem? Dostałem po kolei test policy, overview z jakimś tam wstępem test policy, company name, tak, potem cele testowania, potem proces testowania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, proces testowania to jest prościutki, tak? Proces testowania jest TQB ma więcej punktów. Tutaj mamy planowanie, projektowanie, wykonanie, zamknięcie, tam ja bym jeszcze raportowanie dorzucił, przynajmniej zawsze się przydaje w każdym projekcie. Struktura organizacyjna, szkolenia, etyka testowania, standardy, wszystkie te punkty, ile tu ich było na początku? 11 punktów, tak, to jest proces improvement. Tutaj też mamy 11 punktów, które zostały omówione. Czy to jest strategia testowania, polityka testowania, którą mogę wykorzystać? Szczerze mówiąc, z grubsza nawet pewnie tak, zakładając, żeby ona mi pasowała. Nawet jeżeli mi do końca nie pasuje, bo tak jak powiedziałem, na przykład proces testowania mam bardziej skomplikowany, no to wtedy proces testowania sobie rozbuduję. Jeżeli mam strukturę organizacyjną inaczej poukładaną, chociaż ta jest taka generyczna, tak, mam kierownika testów, no tutaj nie dla małej firmy, bo test jest, no wiadomo, test ChatGPT nie generuje wszystkiego super dobrze, więc biorę ten dokument i mam z czym zacząć pracować. Nie zaczynam od zera. Politykę testowania robi się rzadko, wobec tego ciężko jest mieć politykę testowania z jakiegoś poprzedniego projektu, czy politykę testowania z poprzedniej firmy i ją dostosowywać do tego, co tutaj mamy. ChatGPT daje pewną podstawę. ChatGPT może też być inspiracją. Także nie musicie wkładać swoich własnych danych organizacyjnych, także mamy jednego kierownika testów, czy tam mamy test leadów i tak dalej, tylko wkładamy to, co możemy, jedno proste zapytanie, a później Ctrl-C, Ctrl-V, kopiujemy i rozbijamy ten dokument, zmieniamy pod siebie. Także i szczerze mówiąc, o testowaniu, metodyki testowania ChatGPT ma to dobrze rozpracowane i generuje w większości poprawne dokumenty. Ja pamiętam, kiedyś potrzebowałem do jednego z raportów testów wygenerować opis metodyki testowania. Ta metodyka testowania była głównie oparta o testy eksploracyjne. Taki był charakter projektu. A że ja nie lubię pisać, lubię mówić, no to poprosiłem ChatGPT, żeby wygenerował mi na 1-2 akapity opis metodyki testowania opartej o testy eksploracyjne. No i dostałem taki opis na 1 akapit i w zasadzie nie to, że Ctrl-C, Ctrl-V wprost, ale zmieniłem chyba jedno zdanie, wkleiłem do dokumentu i oddałem to jako raport z testów. Tutaj problem może być z prawami autorskimi, no ale skoro ja wkleiłem, więc uznałem, że to są moje prawa autorskie. To jest jeden przykład, który chciałem pokazać. Drugi przykład, który chciałbym Wam pokazać, to jest pisanie planu testów. Przy czym nie jestem w stanie, plan testów
jest bardziej szczegółowym dokumentem. Wobec tego trochę nie wierzę, że ChatGPT wygeneruje dobry plan testów, no chyba że wrzucicie, tak jak ja to zrobiłem z polityką testowania, ale plan testów, tutaj też powinienem go mieć, tutaj mam strategię testów i plan testów. No plan testów ma tutaj 13 punktów i zaczyna się od przeglądu systemu, tak, czyli opisu systemu, który testujemy. Tego nie chcemy wrzucać, tak, więc tutaj tego nie dostaniemy od czata GPT, ale różne rzeczy ogólne, jeżeli ich nie mamy, no to albo możemy jako inspirację, tak, Ctrl-C, Ctrl-V spróbować wygenerować samą zawartość planu testów i dostaniemy pewnie po kilka bulletów na każdy z tych punktów, co już jest dobrze, tak? Albo możemy zrobić tak, jak ja tutaj zrobiłem, czyli poprosić czata GPT o wylistowanie kroków. Tak? Pamiętajcie, AGI jeszcze nie ma, czyli tej Artificial General Intelligence jeszcze chyba nie ma, przynajmniej ja nie widziałem jeszcze artykułów, które by pisały, że już coś takiego się pojawiło. AGI to jest taka sztuczna inteligencja, której zadajemy ogólny problem i dostajemy rozwiązanie bardzo ogólnego problemu, czyli na przykład napisz mi plan testów dla mojego projektu. I ChatGPT, no bo pisanie planu testów czy planu projektu to jest operacja skomplikowana, iteracyjna, trzeba uzgadniać, trzeba doszczegóławiać, dopisywać pewne rzeczy, więc za jednym promptem się tego nie da zrobić, więc potrzebne by było narzędzie, które rozbija problem na wiele promptów i potem z tych promptów korzysta i iteracyjnie składa to do kupy. Takich narzędzi jeszcze nie ma, być może niedługo się pojawią, bo ja już widziałem filmy w internecie, które pokazują, jak zrobić architekturę dla takich narzędzi. A tutaj zobaczcie, ja jako AGI, tak, no dobra, ja jestem naturalna inteligencja, ale ogólna, więc poprosiłem w pierwszym kroku o listę kroków potrzebną do przygotowania planu testów. Czy ja tutaj jakieś tajemnice firmowe zdradziłem? No może odrobinę, no bo napisałem, że projekt jest wykonywany w metodyce SAFe, tak, Scalable Agile Framework, bo taki akurat, powiedzmy, taką miałem potrzebę i napisałem, że projekt ma dostarczyć CRM-a dla dużego banku. Czy to jest zdrada? Nie wiem, to musicie do swojego NDA zobaczyć. Moim zdaniem to nie jest wielka zdrada, że powiedzenia, że pracuję w projekcie dla dużego banku i że robimy CRM. Jeżeli jakieś komentarze macie i pytania, to komentujcie. Jeżeli coś by nie przystawało do waszych realiów projektowych i macie w firmie jakieś takie obostrzenia, o których ja tutaj nie pomyślałem, to też chętnie usłyszę i możemy się zastanowić, co w takim wypadku wolno zrobić, bo faktycznie tutaj z tym CRM-em dla dużego banku może być różnie, bo mam koleżankę, która pracuje jako analityk i ona ma wpisaną w umowę, w kontrakt ma wpisane, że nie może powiedzieć, dla jakiej firmy pracuje. Nie wiem, czy typ firmy, czy to jest bank, czy ubezpieczyciel, czy GSM, czy jakaś inna firma produkcyjna, czy coś też jej nie wolno, ale na pewno jej nie wolno podać nazwy klienta. No dobra, ale wracając tutaj do naszych baranów. Mamy prompt, który polega na tym, żeby wylistować listę kroków. I to jest kolejny sposób, w jaki można wykorzystać czata GPT, nie łamiąc moim zdaniem żadnych NDA-ów, a dostając użyteczne informacje. No i tutaj dostaliśmy, tak, najpierw zrozum, o co chodzi w projekcie, później zastosuj zasady metodyki SAFe, później zdefiniuj cele i strategie testowania, zaplanuj zasoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj zarządzanie ryzykiem. Wszystko to, szczerze mówiąc, tak jak ja, bo zajmuję się długo testowaniem, testowaniem, ma po kolei sens. Tak. Oczywiście możecie powiedzieć, że nie potrzebuję tego czata GPT, żeby przy moim doświadczeniu kroki opracowania planu testów wymyśleć. No ale może macie mniej doświadczenia, może są ludzie, którzy mają mniej doświadczenia, może też, albo
tak jak ja, mają mało doświadczenia z metodyką SAFe i chcieliby zrobić coś szczególnie tak pod metodykę SAFe, więc może po prostu warto się dopytać i jakąś inspirację do poszerzenia swojej wiedzy też uzyskać. OK. Jak widzicie, wynik działania ChatGPT to są po 2 bulety na każdy punkt. To typowe. To już jak się pracuje z chatem GPT i się poprosi o jakieś omówienie, to się dostaje bulety. Każdy bulet składa się z tytułu buletu plus krótkiego omówienia. Okay? No i wtedy, jeżeli jesteście doświadczonymi testerami, no to ustawianie środowiska, tak, environment setup, ustawianie środowiska testowego, no to wiecie, o co chodzi i taka inspiracja wam wystarczy. Albo jeżeli wiecie, o co chodzi w zarządzaniu ryzykiem, bo albo się znacie na zarządzaniu ryzykiem produktowym, projektowym, albo byliście na szkoleniach i to sobie przyswoiliście, no to nie potrzebujecie nic więcej. Ale ChatGPT, tak, w nazwie ma czat, wobec tego dobrze się z nim wchodzi w interakcję, taką rozmowę. Więc jeżeli potrzebuję coś więcej na temat tych poszczególnych kroków, to mogę tutaj w kolejnym, i to zrobiłem, dodać prompt write more details for risk management, bo chcę więcej o zarządzaniu ryzykiem. I tak po kolei każdy punkt z tych wszystkich, ile ich tam było, 10 punktów, z tych 10 punktów mogę doszczegółowić. Teraz zobaczcie, na ten jeden punkt tutaj risk management, gdzie miałem 2 bulety, tak po kolejnym prompcie mam podkrok, drugi podkrok analiza ryzyka, wypracowanie strategii mitygacji ryzyka, regular review and adjustment, communication and documentation, tak? No plus jeszcze, dodatkowo dostałem integrację z metodyką SAFe, tak? Czyli 2 krótkie bulety zostały rozpisane na dużo tekstu, które podpowiada, jak robić risk management. Także jak widzicie, dopóki trzymamy się ogólnych metod, nie wchodzimy w realia projektowe, że mamy, nie wiem, 2 zespoły scrumowe albo 3 zespoły scrumowe, także mamy 5 testerów, no to dopóty ChatGPT może nam pomagać. Dobra. Czyli jak widzicie, inspiracja, pewne ogólne dokumenty, wzorce, na których można zacząć pracować. Jest kilka miejsc, kilka sposobów na to, żeby ChatGPT wykorzystać i mieć mniej pracy, szybciej swoją pracę wykonać, a jednocześnie nie zdradzać takich wewnętrznych informacji projektowych. OK. Co jeszcze? No jeszcze ChatGPT mógłby się przydawać, ale tu nie wiem, czy to będzie wolno robić, w podsumowaniu. Ale nie, do podsumowania to trzeba by wrzucić dokument, no to też musicie się zastanowić, czy te dokumenty, które macie w projekcie, one są tajne, czy niekoniecznie są tajne. Są projekty, które są projektami publicznymi i wszystkie dokumenty, wszystkie produkty projektu, ale zwłaszcza na przykład dokumenty przetargowe, na których możemy bazować nasze dokumenty testerskie, chociażby plan testów na bazie OPZ-u, czyli opisu przedmiotu zamówienia, no to takie rzeczy na pewno można wykorzystać, bo one są ze swojej natury publiczne. To tyle, co mi przyszło do głowy w związku z tym, czym mogę się podzielić czatem GPT, nie naciągając bardzo swojego sumienia, czyli podsumowując, inspiracja, wzorce dokumentów, kroki do wykonania, kroki do przygotowania, które już ja wykonam na swoich własnych danych, żeby przygotować już odpowiednie dokumenty dla swojego projektu. Jeżeli są jakieś komentarze, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie przyjmę. Zachęcam do łapania mnie na LinkedInie, zadawania pytań, jeżeli nie chcecie tutaj na forum zadawać, czy pod live'ami na LinkedInie, Facebooku, czy na YouTubie. I zachęcam też oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Dzielimy się wiedzą, będziemy się cały czas dzielić wiedzą.
Mam nadzieję, że dołączą do mnie inni ludzie z Amber Teamu i też się podzielą swoją wiedzą. A już tak, wracając na sam koniec, jeszcze 2 zaproszenia. Zaproszenia na szkolenia oczywiście, nasze Amber Teamowe. Pierwsze szkolenie bliskie tematowi tego live'a, czyli więcej szczegółów na temat tego, jak AI może pomagać w pracy testera 13 marca, już niedługo. I zaproszenie do mnie na szkolenie z analityka testowego na 25-27 marca, o ile dobrze pamiętam datę. Dobrze, widzę, że komentarzy nie ma, także ode mnie tyle na dzisiaj i zapraszam za tydzień na więcej konkretów na temat czata GPT już i jego obsługi.